Cześć kochani, witamy Was na kanale Prosty Styl Życia 1, 2, 3. Dzisiaj zrobimy z Wami pyszny, pożywny i zdrowy rosół kolagenowy. Ja już sobie nagrzewam dno garnka. To będzie bardzo szybki i prosty przepis, będzie się bardzo długo gotował, ale przyrządzenie samo trwa bardzo krótko. Na rozgrzane dno garnka kładę przekrojoną na pół cebulę w skorupkach. Kładę około 500 g wołowinki z kością. I wykładam też skórą do dołu nogi z kurczaka. Mam dwie nogi z kurczaka. Na naszym kanale macie film, kiedy go rozbieram. Jest to bardzo proste, więc jeżeli chcecie sami spróbować, to zajrzyjcie proszę. Czekam, aż troszeczkę mięso się podsmaży. Cebuli nawet nie ruszam. Będę ją po prostu przypiekała. Teraz posolę sobie to mięso, które jest w garnku. Solę tylko z jednej strony. Mięsko już zaczyna pachnieć. Ja sobie tylko zmienię rękawiczkę. Sprawdzę, czy mogę już je obrócić. Chcemy, żeby się po prostu podsmażyło. Jeszcze chwileczkę. Kochani, minęły około 2 minutki. Sprawdzam mięso. No mięsko już jest przypieczone, więc mogę je pomalutku odwracać na drugą stronę. Wygląda tak. Cebulkę sprawdzę, ale jeszcze jej nawet nie. Jeszcze. I teraz niech się smaży z drugiej strony do kolorku brązowego. Kochani, mięsko już jest przysmażone. Wygląda pięknie, brązowiutkie. Pachnie wybornie. Cebulka też się już troszeczkę przypaliła. Także ja teraz doleję odrobinkę wody, żeby puściło cały ten smak z dna garnka. Około pół centymetra. I teraz kolejno dorzucam resztę mięsa. Tak jak Wam mówiłam, tutaj mam około pół kilograma wołowiny z kością, 2 nogi, porcję rosołową, jedną i drugą, tą, którą przed chwilą rozbierałam, 2 skrzydełka z kurczaka, 300 g skrzydełek z kaczki, około 6 sztuk i pół kilograma kurzych łapek. Pazurki podcinałam.
Bo to jest mięsko. Teraz zaczynam wkładać warzywa. Wkładam marchewki. Oczywiście to jest mój sposób na rosół kolegonowy, także mam nadzieję, że Wam się spodoba to, jak ja robię rosół kolegonowy. Przepraszam, przekroję sobie tylko na pół seler, bo mam taki około połowy takiego dużego selera. Trzeci korzeń pietruszki, por, seler naciowy, około połowy i tutaj jeszcze marchewka. Może Wam się wydawać dużo marchewki, ale ja zawsze wkładam dużo, ponieważ nie doprawiam niczym innym poza solą. Zawsze brakuje czegoś. Jeżeli nie chcecie wkładać tyle marchewki, aby nie będziecie czuli, że doprawiacie, jest już słony rosół, ale nie możecie go doprawić, czegoś brakuje, dosypcie proszę łyżeczkę cukru. Ja rzadko kiedy dosypuję właśnie ze względu na to, że używamy dużo marchewki, ponieważ lubimy ją w rosole i mało tego, zawsze z rosołu, z jarzyn z rosołu robię sałatkę, więc nie muszę tego cukru dosypywać. Dla mnie takie ilości są odpowiednie. Jeżeli Wam to nie odpowiada, zmniejszcie po prostu ilość marchewki. Więc powtarzam jeszcze raz. 3 pietruszki w korzeniu, por, marchewka, pół selera naciowego i połowa dużego selera w korzeniu. Dosypię teraz jeszcze pietruszki, tylko muszę ją wyciągnąć z zamrażarki, bo sama sobie mrożę świeżą. Pietruszkę raczej zazwyczaj sypię na koniec, ale tym razem nasypię. Teraz taką porządną garść. Nasypię teraz około 3 łyżeczek soli. Ja mam, widzicie, takie konkretne łyżeczki. I wypełniam garnek wodą. Zimną wodą. Pozwólcie, że naleję sobie jeszcze jeden dzbanek wody. Zostawiam około 2 cm od góry. Poczekam, aż rosół zacznie się gotować. Przykryję go teraz i jak już będzie się zaczynał gotować, to do Was wrócę. Rosołek zaczyna już się gotować. Ja dolewam odrobinę zimnej wody dla obniżenia temperatury. Teraz go przykryję i przez co najmniej 16 godzin będę go gotowała. Przypuszczam, że dłużej. Także widzę się z Wami po około 16 godzinach. To jest mój sposób na rosół. Nie oczyszczam nic z szumowin. Wkładam po prostu wszystko do garnka. Przykrywam. Zostawiam na jedynce, czyli po prostu na najmniejsze gotowanie. Ja gotuję na piecu na prąd,
i piecu elektrycznym i zostawiam pod przykryciem ten rosołek. Będzie sobie pyrkał tak przez co najmniej, tak jak mówiłam, 16 godzin. Także widzę się z Wami, kochani, jutro i pokażę Wam, jak ja sobie odlewam do słoiczków taki rosołek, jeżeli mi zostanie. Witamy Was, kochani. Po 34 godzinach, rosół gotował się 34 godziny, tak wygląda. Ja jeszcze nie wsypywałam świeżej zielonej pietruszki, wyglądałby ładniej, ale po prostu chcę Wam pokazać, jak on wygląda po 3 godzinach. Pachnie przepięknie. Te warzywka wyglądają, jakby się normalnie jakby się uwędziły, nie? Pod tą pokrywką. Tak. Przepięknie i pachnie, i wygląda. Poczekajcie, wezmę na bierkę, tylko pokażę Wam. O, spójrzcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Jest tłuściutki, powiem Wam, spróbowałam. Dodałam oczywiście łyżeczkę soli. W jakim garnku bym nie gotowała, zawsze muszę dodać tylko łyżeczkę soli po prostu, więc dodałam łyżeczkę soli, jest przepyszny. Przepyszny i dodałam jeszcze suszonego lubczyku. Także ja, kochani, przygotuję sobie tutaj szczypce, żebym mogła wyciągnąć warzywa osobno i mięsko, bo jak wiecie, że zawsze z warzyw robimy sałatkę kanapkową, do kanapek, tak do pracy, a z mięska zrobimy albo krokiety, albo tak jak ostatnio zrobiliśmy łazanki. Także zobaczymy. Dobrze, kochani, ja Was na sekundkę zostawiam, tak? I za dosłownie momencik wracam. Ja już jestem z Wami, przyszykowałam sobie szczypczyki i będę wyciągała warzywka. Warzywa i mięso. Część marchewki zostawię w rosole, a część zużyję do sałatki, jak wiecie już, może. A jeżeli nie widzieliście naszego przepisu na sałatkę, to zachęcam Was do zobaczenia, bo to jest bardzo prosta i bardzo szybka sałatka, bardzo szybka. Jeżeli zobaczycie przepis, to będziecie wiedzieli, dlaczego taka szybka, dlaczego nazywam ją tak bardzo szybko. Wyciągam wszystkie pietruszki i marchewki, seler i to wszystko właściwie z warzyw. Te warzywa się normalnie uwędziły, tak jak widzisz to? Widzę, Nie? bardzo Ale ładnie, zawsze bardzo ładnie. Pietruszka. I teraz mięso. Wydaje mi się, że to już będzie wszystko z mięska. Także ja sobie jeszcze przepatrzę, ale najważniejsze, ogarnę sobie tutaj miejsce i przygotuję garnek do tego, aby przesadzić rosołek. Już jestem z Wami, przygotowałam sobie garnek mniejszy, sitko. Przykryłam sobie ten garnek, żeby wiecie, żeby mi te resztki warzyw i kości nie chlapnęły. I teraz no ostrożnie robię to po prostu. Ostatnio porozlewałam, nie wiem, może się teraz uda nie porozlewać. I jak? Na razie dobrze. W miarę.
Ja Wam chciałabym powiedzieć, żebyście poczytali sobie, jakie wartości ma rosół kolagonowy, bo my, kiedy po prostu zaczęliśmy o tym czytać, no zdziwiliśmy się, że Bardzo zdrowy. kolagen z rosołu jest tak zdrowy i tak łatwo przyswajalny przez człowieka, także momentalnie się robi u góry taki korzuszek. Potrząsam, żeby, wiecie, żeby nic się nie zmarnowało. Spójrzcie, taka reszteczka zostaje, więc to wyrzucam, a to wszystko z powrotem. Oj! Tak. Teraz jeszcze wyciągnę sobie pietruszkę z zamrażarki. Ja już sobie dosypałam zielonej pietruszki. I spójrzcie, rosołek wygląda tak. Nie wiem, czy widać te brzegi. Ile... Także przygotowałam sobie już tutaj też talerz. Nałożyłam makaron, pokroiłam marchewkę. Nałożyłam mięsko z każdego rodzaju po troszeczkę. Trochę z skrzydełek z kaczki. Trochę z kurczaka, odrobinę wołowiny. I już będę nalewała teraz rosołek na talerz. Dużo zielonej pietruszki, bardzo też zdrowa. Witamina C, prawda? I tak wygląda rosołek. Jeszcze tylko popieprzę. I za chwileczkę Wam jeszcze pokażę, jak ja sobie przelewam rosół do słoiczków, bo zawsze odkładam sobie, staram się tak z 2-3 słoiczki sobie odłożyć, wsadzić do lodówki, jak później gotuję jakieś sosy, czy po prostu do picia. Lubię mieć po prostu zawsze w lodówce w słoiczku zaprawiony taki rosołek kolagenowy. Także za chwileczkę się z Wami widzę, tylko sobie przyszykuję słoiki, tak? Uszykowałam sobie już słoiczki, 3 słoiczki. Nie wiem, czy zużyję 3, może 2, może 3. Rosół jest bardzo gorący, bardzo gorący. Mam tutaj sitko i przyszykowane kawałki ręcznika papierowego, żebym mogła każdy brzeg słoika wytrzeć i dobrze zakręcić. A więc leję przez sitko, ponieważ mam już tutaj w środku pietruszkę, a chcę, żeby to był czysty rosołek. I pomalutku, cierpliwie, pomału przelewam rosół do słoiczka. Kiedy widzę, że rosół w sitku zaczyna stać, wytrzepuję do garnka z powrotem zawartość i kontynuuję nalewanie. Oj,
Zostawiam tak około 2 cm od góry. Zwijam sobie papier i drugim sobie przytrzymam słoik, ponieważ rosół jest bardzo gorący. I pomału obkręcam w słoik, czyszcząc jego brzeg. Chwytam mocno, zakręcam. Odwracam drugą stronę i odkładam na ręczniczek. I z resztą słoiczków robię to samo. Moja wina, że najpierw wsypałam pietruszkę. Przepraszamy. Musieliśmy na chwileczkę wyłączyć, ale już obcieram brzegi i zakręcam. Odwracam w drugą stronę i odkładam. I to samo z trzecim, tak? Tyle się zmarnowało. I nie żartuję, tak normalnie wiecie, jak się nie nagrywa, to jakoś wszystko jest słoik jest bardzo gorący. Wycieram i zakręcam. Zawsze mam przygotowaną jedną zakrętkę więcej, w razie gdyby się przekręciła. Ok, odwracam i odkładam. I teraz nie będę ruszała tych słoików, poczekam aż wystygną i kiedy już rosołek w środku będzie zimny, odwrócę w drugą stronę i schowam do lodówki. Także kochani, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jak widzicie, rosół kolagonowy jest tak prosty, praktycznie robi się sam, kiedy już włożymy wszystko do garnka. Wystarczy go po prostu długo gotować. Gotuje się praktycznie sam. Oczywiście to jest nasz sposób na rosół kolagonowy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Życzę Wam dużo zdrówka, miłego, pięknego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie, całuję mocno i ściskam. Buziaczki. Pa, pa.